The envelopes, please, Mr. Hogwood. May we hear the sound of the envelope tearing, please? I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like New York, or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods. Get into those schools anyway. Mom! W Lady Bird Greta Gerwig nuci pieśń o dorastaniu ustami świetnej Saoirse Ronan. 99% pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes dość szybko otoczyło film aurą niesamowitości. Mało tego, wywindowało go do grupy najlepszych filmów wszechczasów, ukazując jednak w ten sposób niedoskonałość zero-jedynkowego podejścia popularnego serwisu. Bo Lady Bird na pewno jest filmem dobrym, ale wcale nie wybitnym. Tytułowe określenie to samozwańczy pseudonim głównej bohaterki, Christine McPherson, 17-letniej uczennicy katolickiego liceum w Sacramento. Lady Bird jest wyrazem poszukiwania własnej indywidualności, która przejawia się przede wszystkim poprzez bunt wobec matki i otoczenia. Historię bohaterki poznajemy przez pryzmat ostatniej klasy liceum, czyli czasie przygotowań do wielkich zmian i oczekiwania na rozpoczęcie samodzielnego, dorosłego życia. Lady Bird z ogromną niecierpliwością wypatruje wyfrunięcia z rodzinnego gniazda, które wydaje się jej już zdecydowanie zbyt małe. Marzy o studiach na drugim krańcu Stanów, najlepiej w Nowym Jorku, jak najdalej od domu, od natarczywej matki, problemów ojca, nieznośnego brata. Tam przecież na pewno mogłaby rozwinąć swoje skrzydła. Dziewczyna świętuje wyczekiwane 18 urodziny zakupem paczki papierosów, zdrabki na loterię i egzemplarzem najnowszego wydania Playgirl, czyli rzeczy dla dorosłych, które w końcu może kupić sama. Owa dorosłość wcale jednak nie okaże się tak przyjemnym wyzwoleniem, jak mogłoby się wydawać. Gerwig w scenariuszu inspirowała się własnymi doświadczeniami. Sama pochodzi z Sacramento, uczęszczała tam do katolickiej szkoły i wyjechała na studia właśnie do Nowego Jorku. I mimo, że reżyserka w wywiadach podkreśla, że film wcale nie jest autobiografią, to czuć w nim prawdziwość subtelnych emocji, szczególnie w konflikcie matki z córką. Fabuła jednak momentami grzełźnie w doskonale znanych schematach. Pomysłowość Gerwig i świetna interpretacja bohaterki Ronan nie zawsze wystarczają, aby zatuszować te powtarzalne linie melodyczne. Trudno nie odnieść wrażenia, że niektóre partie już gdzieś się słyszało. I to wielokrotnie. Zdecydowanie największym wyróżnikiem filmu jest jednak ukazanie bez sensu buntu Lady Bird, który do niczego nie prowadzi i wynika przede wszystkim z egocentryzmu dojrzewającej dziewczyny. Nie jest on jednak nacechowany negatywnie. Gerwig przedstawia ten proces jako pewną integralną część dorastania, która w pewnej formie dotyczy nas wszystkich. Reżyserka umiejętnie balansuje przejawy nieznośnych sprzeciwów bohaterki z rozbudowanym poczuciem potrzeby jej samookreślenia i zdobywania pierwszych poważnych życiowych doświadczeń. Trochę szkoda, że tę misterną konstrukcję zaburza prawdziwa w swojej prostocie, ale przesiąknięta nieznośnym, wzniosłym sentymentalizmem puenta. I want you to be the very best version of yourself that you can be. What if this is the best version?